rozpocząć nasze zgromadzenie pod ambasadą niemiecką, pod hasłem Polska godność, polskie racje to od Niemiec reparacje. Dlaczego tu jesteśmy? Dlaczego nam się należą reparacje? I dlaczego nasz premier Rzeczpospolitej Donald Tusk nie chce tych reparacji, zrzeka się, wybrzydza, robi wszystko jako sługus Niemiec, Republiki Niemieckiej Federalnej, żeby tych reparacji nie dostać. Chciałbym na początku, nie wiem czy wszyscy o tym wiecie, ale powstał kilka lat temu Instytut w Polsce Strat Wojennych. Donald Tusk na początku tego roku praktycznie zlikwidował 10 stycznia 24 roku Instytut Strat Wojennych. A te wszystkie wydrukowane raporty w języku angielskim zostały skonfiskowane z Instytutu i zamknięte w piwnicach u premiera. Także żebyście wiedzieli, co się, bo te fakty może nie każdy były nagłaśniane odpowiednio. Jest zamach na Instytut Pamięci Narodowej, ale Instytut na razie istnieje, natomiast Instytut Strat Wojennych został praktycznie unieszkodliwiony. Odwołano zarząd, głównego dyrektora i jego zastępcę 10 stycznia, nie powołano nowych, także praktycznie Instytut Strat Wojennych nie istnieje. I to jest bezpośrednia tak zwana zasługa naszego tak zwanego premiera Rzeczpospolitej. Jasiu, oddaję Ci głos. Chciałam tylko przypomnieć, że gdy po zakończeniu II wojny światowej powołano Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, powstały komisje okręgowe i była takowa w Warszawie i przystąpiła do śledztwa w sprawie niemieckiego obozu zagłady Concentration Lager Warsaw, KLW, jaki istniał w okupowanej Warszawie. Rozpoczęto ekshumację poległych miasta. Przypomnijmy, odnaleziono wówczas 22 tony prochów ludzkich. Była to jednak cząsteczka relikwii. I nagle wszystko zostało wstrzymane, ponieważ między innymi stwierdzono, że obóz w Warszawie był wielkości Treblinki. I takowe były straty. Przerwano śledztwo w 1945 roku i trzeba było czekać do 1973, a więc niemal 30 lat na ponowne rozpoczęcie. Dzięki sędzi pani Marii Trzcińskiej, która nie dokończyła tego śledztwa, a zasnęła przy biurku w wieku 80 lat w samotności. I teraz wszystko, co ona stwierdziła, przez 50 lat się neguje. Ale o czym my mówimy? Mówimy o tym, że Warszawa miała ponad 1 800 000 mieszkańców, ale plany były inne. Plany były takie, że nie powinno być więcej niż 200 000 mieszkańców Warszawy. Czyli chodziło o to, aby realizowano mordowanie 400 mieszkańców na dobę razem z gettem. Były to plany Himmlera i inne były takie plany, przecież kilka jest takich w Warszawie. 22 000 obozów koncentracyjnych na terenie Europy Niemcy wybudowali. Po prostu, tak zwyczajnie. No bo w Warszawie już nie będziemy więcej mówić, oprócz tego, że po powstaniu, kiedy podpisali Niemcy porozumienie zaprzestania walk i polska armia, czyli powstańcy, wyszła z ruin Warszawy, wywieziono, oprócz zburzenia całej części prawego brzegu, wywieziono 40 000 wagonów dóbr. Długość od Warszawy do Berlina. 40 000 wagonów towarowych dóbr. Prosimy o zwrot. Prosimy o zwrot tych wagonów. Można przywieźć z powrotem. Pamiętacie słowa naszego, ciężko mi to powiedzieć, premiera Donalda Tuska, które powiedziane były rok temu na jednym ze zgromadzeń takich wyborczych,
rzucił Polakowi w twarz, synowi polskiemu, powiedział, rzucił mu w twarz: a z jakiej paki należą się panu reparacje? To powiedział Polakowi prosto w twarz. Z jakiej paki? Ja mogę, panie Donaldzie Tusk, powiedzieć panu, z jakiej paki mi się należą reparacje. I takim ludziom jak ja są miliony Polaków, z których każdy stracił podczas wojny swoją najbliższą rodzinę. Ja straciłem 2 dziadków, 2 babcie, do tego wujków i ciotki. A ojciec, dzięki temu, że ojciec wygnał go z powstania warszawskiego jako powstaniec, ojciec mój miał kilkanaście lat, przeżył i ja mogłem żyć dzięki temu. Bo jakby go nie wygnał z powstania, to ojca by też nie było i mnie by tu nie było. Także panie Donaldzie Tusk, niech pan się zastanowi, co pan mówi publicznie. Może pan sobie prywatnie na swoich różnych tych niemieckich kampusach wypowiadać różne bzdury i śpiewać sobie różne piosenki. W tym Deutschland, Deutschland über alles, bo to jest pana ulubiona piosenka. Ale proszę publicznie takich rzeczy nie robić. Pan niby jest historykiem, niby pan pewne rzeczy wie, ale pan nie ma prawa Polakowi powiedzieć w twarz, z jakiej paki się panu należą reparacje. Tak jak panu powiedziałem, ja straciłem wszystkich dziadków swoich, najbliższą moją rodzinę. Jedni stracili gospodarstwo, bo mieszkali na obrzeżach Puszczy Białej pod Długosiodłem, a dziadek stracił kamienicę w Warszawie praktycznie nie do odzyskania. Dziadka grobu nie ma, zginął w powstaniu warszawskim. A babcię moją, która była na wsi, panie Donaldzie, zamordowali Niemcy, których pan tak hołduje. Przyszli w nocy, kobietę, która miała 33 lat, 3 dzieci, wynieśli chorą na łóżku, na mróz i tak ją stłukli pasami pana ulubieńcy, że nad ranem oddała duszę Bogu i zostawiła 3 malutkich dzieci, w tym moją najmłodszą mamę, Anielę Kęcką. A dziadek zginął niedługo, walcząc w powstaniu w Puszczy Białej w batalionie AK. Panie Donaldzie, ja rozumiem, że pan tego nie potrafi odczuć, bo z pana rodziny nikt nie zginął w czasie wojny. Ja rozumiem to, że pan to niech pan się nie wypowiada na te tematy. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, bo rozmowa była na temat pana dziadka. Natomiast nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że pana babka po linii matki to była Anna Gertruda Lipke, rodowita Niemka, która w jej domu mówiło się tylko i wyłącznie po niemiecku. Tylko i wyłącznie po niemiecku i tak została wychowana pana matka, która w szkole podstawowej nie potrafiła nawet mówić po polsku i dzieci rysowały jej swastyki na tornistrze. Ona to osobiście w 2008 roku opowiedziała w Gazecie Wyborczej. Opowiedziała autentycznie Ewa Tusk, matka pana, o swojej babce, o tym, że matka chciały wyjechać do Niemiec, ale po prostu ojciec nie chciał, a one chciały opuścić Polskę. Panie Donaldzie, nie życzę panu, żeby pana rodzinę ktoś zabił w czasie wojny. Pana babka była Niemką, ale nie zabili Polacy pana babki. Ale teraz dlaczego odmawia pan rodowitym Polakom, którzy stracili majątki, których rodziny straciły majątki, które mają święte prawo dziedziczenia własności po swoich dziadkach, wujkach, po rodzinie, która została zabita, zamordowana. I co pan myśli? Liczy pan na jakieś ochłapy ze stołu berlińskiego, że Stolz coś rzuci tutaj parę marek, parę euro tutaj tym, którzy przeżyli? Za parę lat już nikogo nie będzie. A co ze spadkobiercami?
Co z narodem polskim, który został ograbiony, mordowany, ich rodziny i każdy miał traumę. Wie pan co, ja sam jestem teraz dziadkiem, pan też. Tylko, że ja mam tą traumę, bo ja nigdy nie miałem ani dziadka, ani babci swojej, którzy zostali przez Niemców zamordowani. I tyle, panie Donaldzie. Niech pan, jak będzie patrzył się w swoje lustro pan, to niech pan sobie przypomni te swoje słowa, z jakiej paki. A ja powiem panu jedno, z jakiej paki pan jest premierem Rzeczpospolitej? Z jakiej paki się to stało, że pan jest premierem Najświętszej Rzeczypospolitej? Mam nadzieję, że jak najkrócej. Wczoraj była rocznica mordu ludności w Puszczy Białej. I wymordowano tam znaczną ilość ludzi. Jest taka jedna wioska, gdzie wymordowano wszystkich. 448 osób. Kobiety, starcy, dzieci. Dzieci dopiero narodzone. Jeszcze nie miały imiona. Jest piękny pomnik, na którym w końcu dokonano... To Lipnik Majorat, wioska. Tak, to jest Lipnik Majorat, Puszczy Białej. I wymordowano, tak jak mówię, wszystkich mężczyzn starszych, bo młodych nie było. Młodzi mężczyźni poszli do lasu. I na pomniku zmieniono nazwę nareszcie, nie naziści, hitlerowcy, tylko dokonaliśmy tego, że jest napis Niemcy. Niemcy wymordowali tutejszą ludność. A teraz chciałem powiedzieć, Herr Tusk, tak jak powtórzę po koledze, z jakiej paki, nie będę mówił o sprawach państwowych, to w większości znamy, ale powiem osobiście o moim. Mnie, panie Tusk, zbombardowali pod koniec wojny dom, którego nie mogłem odbudować. Moja mama nie mogła odbudować, bo już ojca nie było. Około 12 lat. Miałem kłopoty, bo nie miałem przy czym odrabiać lekcji, bo nie było prądu. I z tej paki nawet mnie się należą jakieś reparacje, odszkodowania. I tego mi nikt nie wróci, tych młodych dziewczyn. Dziękuję. A propos dzieci, ma być wielki pomnik w Berlinie, że zamordowaliście 2 200 000 dzieci w Polsce w czasie okupacji polskich. Dzieci polskich. W tym było 800 000 dzieci polskich żydowskich. Wielki pomnik, co zrobiliście? Bo na Woli mordowaliście po prostu masowo. 50 000 ludności cywilnej w ciągu kilku dni. Więc po prostu życzymy sobie pomnika, żeby przypominano nam, jaką kulturę wprowadzacie po prostu w całej Europie. I to prezydent Starzyński, prezydent Warszawy ostatni przedwojenny, powiedział, kim jesteście. Określił was, że jesteście dnem, po prostu dnem. Za to go powiesiliście w obozie koncentracyjnym. Ale jesteście po prostu dnem. Wczoraj byłam oglądać wystawę róż w starej oranżerii. I przychodzę i co? No, zamknięto oranżerię wcześniej, bo miał być koncert Beethovena. Tuż przed 1 września. Tego samego Beethovena grano w obozach koncentracyjnych przy witaniu transportów. No przecież to jest takie chamstwo, taka bezczelność. Wszystko jedno, że to był Austriak. Ale Adolf też był austriackim Niemcem. Także można określić jasno, z kim my mamy do czynienia. A to złoto, 4000 ton przecież wróciło już ze Stanów, z 7 wywiezionych, do Berlina. Więc może po prostu oddacie tym rodzinom. Po prostu im to oddajcie. Proszę Państwa, żeby nie było tak wesoło, że to tylko pan Tusk w tej chwili
że pan Tusk tylko jest przeciwko reparacjom i bezczelnie Polakom w twarz rzuca z jakiej paki, to może przypomnę pismo niekoncesjonowanych, niepodległościowych działaczy opozycji antykomunistycznej lat 70., 80., zlustrowanych przez IPN, którzy mają odpowiednie legitymacje, odznaki. W 22 roku, zanim jeszcze pan Mularczyk ogłosił, jaką kwotę PiS będzie żądał od rząd Niemiec, czyli Polacy od rządu Niemiec, wysłaliśmy pismo, ponieważ obawialiśmy się, że ta kwota będzie 10, 15 czy 20 razy zaniżona. I faktycznie tak się okazało. Tuż po naszych wystąpieniach, po naszej pikiecie, pan Mularczyk ogłosił, że żądania Polski od Niemiec są na poziomie 6,22 biliona złotych. A może przeczytam pismo nasze do pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, i pana Mateusza Morawieckiego, premiera RP, z 9 września 2022 roku. Grupa robocza niekoncesjonowanych, niepodległościowych działaczy antykomunistycznych lat 70., 80. zlustrowanych przez IPN wnosi o dokonanie pilnej korekty reparacji należnej od Niemiec, a przedstawionej w dniu 1.9.2022 roku przez pana posła Arkadiusza Mularczyka. Uzasadnienie. Podstawowym błędem jest wystąpienie jedynie o tak zwane reparacje na rzecz państwa polskiego bez żądania odszkodowań dla rodzin. Tymczasem bezsporne polskie roszczenia należało podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze, odszkodowania dla wszystkich polskich rodzin, którym Niemcy zamordowali najbliższych, jako głównego i niepodważalnego poszkodowanego i ofiarę niemieckiej napaści na Polskę w latach 1939-1945. I po drugie, reparacje na rzecz państwa polskiego z tytułu zniszczeń infrastruktury mieszkalnej i przemysłowej, utraty około 12 milionów obywateli polskich, różnica spisów z roku 1939 i po II wojnie światowej, rozkradzenia majątku prywatnego, osobistego Polaków i majątku narodowego, dzieła sztuki, obrazy itp. Utratę 77 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni naszego kraju, skutków olbrzymiego cofnięcia cywilizacyjnego naszego kraju i utratę PKB od dnia 1 września 1939 do dnia dzisiejszego. Na powyższe zwracali uwagę m.in. nasi przedstawiciele protestujący przed ambasadą Niemiec w dniu 1 września 2022 roku, wyrażali obawę, że należna Polsce i Polakom kwota roszczeń, która ma być upubliczniona o godzinie 13 wówczas, zaniżona będzie około 10-20-krotnie. I dokładnie tak się stało zgodnie z naszymi obawami. Kwota przedstawiona przez pana posła Arkadiusza Mularczyka, a mianowicie 6,22 biliona złotych, to jest około 1,3 biliona euro, jest niczym nieuzasadnioną grą pod Niemców, którzy doskonale zdają sobie sprawę z prawdziwej, bezspornie należnej nam kwoty odszkodowań i reparacji. Jednocześnie jest poniżeniem wszystkich polskich rodzin, którym należą się odszkodowania za ludobójstwo dokonane na ich najbliższych. Zasadność naszych żądań potwierdza wyrok niemieckiego sądu, który właśnie zasądził odszkodowania na kwotę 28 milionów euro, czyli po około 2,54 miliona euro na rzecz każdej z 11 izraelskich rodzin, izraelskich sportowców zastrzelonych w 1972 roku podczas olimpiady w Monachium przez członków organizacji palestyńskiej Czarny Wrzesień. Proces ten trwał aż 50 lat i państwo Izrael konsekwentnie i skutecznie, dbając o swoich obywateli, doprowadziło do sprawiedliwego wyroku egzekwującego odszkodowanie od Niemiec za brak właściwej ochrony izraelskich sportowców, co skutkowało dokonaniem wzmiankowanej zbrodni.
W czasie II wojny światowej niemieccy żołnierze dokonali bezspornego ludobójstwa na obywatelach polskich. Szacunki mówią, że zamordowano, zastrzelono, zagazowano lub i spalono minimum 5,2 miliona obywateli, mężczyzn, kobiet, dzieci i starców, co przy założeniu kwoty 1 000 000 euro za życie każdej niemieckiej ofiary polskim rodzinom należy się odszkodowanie w wysokości 5,2 biliona euro. Jeśli by natomiast przyjąć, iż życie każdego polskiego obywatela jest równe życiu Żyda zastrzelonego w Monachium w 1972 roku, to każdej polskiej rodzinie powinno się wypłacić po 2,54 miliona euro, co dałoby łączną kwotę 13,2 bilionów euro odszkodowań osobistych za 5,2 miliona zamordowanych obywateli razy 2,54 miliona euro za każdą zamordowaną osobę. Takie są nasze wyliczenia i o taką kwotę rząd polski ma obowiązek występować, nie wchodząc w dywagację, czy państwo niemieckie na to stać, czy nie. Stać było Niemców na rozpętanie ogólnoświatowej wojny, to musi być ich dzisiaj stać, żeby wypłacić odszkodowania w pełnej, wymaganej przez nas wysokości. I o taką kwotę rząd polski ma obowiązek się upomnieć i ją wyegzekwować. Kwotę tak zwanych reparacji należałoby zdecydowanie zwiększyć o wyrównanie finansowe za olbrzymie cofnięcie cywilizacyjne naszego kraju, w tym utratę 12 milionów obywateli, a w tym samym około 6 milionów kobiet, które mogły urodzić około 12 milionów dzieci. Zniszczenie infrastruktury przemysłowej, nieruchomości, rozkradzenie majątków Polaków, własności prywatnej, dzieła sztuki, utratę PKB od 1 września 1939. Gdyby nie II wojna światowa, to ludność polska liczyłaby dziś około 60 milionów obywateli, a poziom życia byłby porównywalny z liderami gospodarek światowych. Panie Jarosławie Kaczyński, prezesie PiS, Panie Mateuszu Morawiecki, premierze RP, w czyim imieniu i w czyjej obronie występujecie, jeśli nie zaczynacie rozmów i negocjacji w obronie obywateli polskich pokrzywdzonych przez najeźdźców? Kogo bronicie i czyjego dobra chcecie dochodzić, jeśli na wstępie nie znajdują się polskie rodziny? Żądamy poważnego traktowania naszego narodu i pilne dokonanie powtórnego wyliczenia bezspornie należnych nam kwot od Niemiec z uwzględnieniem przede wszystkim odszkodowań dla polskich rodzin, którym Niemcy zamordowali najbliższych. I tu są podpisy 67 osób niekoncesjonowanych działaczy opozycji antykomunistycznej, niepodległościowej, zlustrowanych przez IPN, działaczy lat 70. i 80. Witam Państwa serdecznie. Jan Strzeżek, jestem członkiem zarządu Stronnictwa Pracy. Tu przywołano dzisiaj, że pana premiera Tuska, jako że on się wypowiedział kiedyś, z jakiej paki panu należą się reparacje. Proszę Państwa, niektórzy mówią, że pan Donald Tusk jest zdrajcą. To nieprawda, on jest wielkim patriotą, tylko że Niemiec. A zdrajcami to są ci wszyscy, co jego popierali i popierają. To są właśnie zdrajcy. I dzisiaj, słuchajcie, ja pochodzę ze wsi, tak jak większość mieszkańców Warszawy. I dziwię się mocno, że partia chłopska PSL dzisiaj poszła i popiera tego pana i cały ten układ rządzących. Tu pani przywołała KL Warszał, mordowanie mieszkańców Woli. Tak, to są wszystko właśnie ci wspaniali, cywilizowani Niemcy i Germanie, którzy narobili tyle szkody, tyle, że to wszystko, co dzisiaj tutaj przywołujemy, nie pokryje naszych... Każda rodzina straciła ludzi w czasie II wojny światowej. Każda, podkreślam, każda, moja też. I my dzisiaj mamy właśnie tą traumę, że wspominamy tych naszych pomordowanych właśnie przez Germańców. I dlatego też, proszę Państwa, musimy o tym pamiętać. Musimy tutaj bywać i musimy o tym mówić. A przysłano dzisiaj pani Merkel i pani von der Leyen, przysłała tego pana, żeby objął stanowisko premiera. I zobaczcie, on objął stanowisko premiera dzięki właśnie Polakom, którzy głosowali na tego
już nie powiem kogo, bo musiał bardzo nieładnie się wyrazić. Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Ja tu jestem w dwóch rolach, bo przyjechałem z kamerą, żeby sfilmować, ale kiedy usłyszałem wystąpienia, zdałem sobie z jednej rzeczy sprawę, że ta dzisiejsza data i to, żeśmy się tu spotkali, jest takim dobrym momentem, żeby zainicjować narodowe świadectwa, które tutaj już się właśnie odbyły, żeby każda rodzina złożyła świadectwo, z jakiej paki rodzinie każdej polskiej należy się odszkodowanie. Ja złożę również swoje świadectwo, bo Niemcy zamordowali mojego dziadka, który był przed wojną posłem na Sejm. Zamordowali go w obozie koncentracyjnym. Mój ojciec przesiedział się 5 lat w 2 obozach, między innymi w Mauthausen. Mój wuj podczas powstania, ponieważ był powstańcem, walczył w Parasolu, został raniony tak zwaną kulką Dum-Num. To jest ta kulka, która rozrywa się w ciele ofiary, zakazana wszystkimi paktami genetyckimi. I z tego powodu mojej rodzinie i każdej rodzinie w Polsce należy się odszkodowanie. Niech pan Tusk to wie i wie, że będziemy o to się dopominać. Niech wiedzą Niemcy, że będziemy się o to dopominać, aż te odszkodowania zostaną nam przyznane. Zwracam się do tych z panów, którzy chronią w tej chwili ambasadę niemiecką. To jest również skierowane do was, ponieważ możemy się z waszej strony w jakimś tam czasie spodziewać zupełnie niemiłych rzeczy, jeżeli chodzi o naród. W tym kierunku to zmierza. Natomiast mowa była o reparacjach, o zadośćuczynieniu. Moim zdaniem jest to w ogóle niepoliczalne. Całe Niemcy, łącznie z tą ambasadą, są mniej warte niż to, jakie szkody poniosła Polska i polski naród. Żeby Niemcy mieli tego świadomość. Całe Niemcy, cała gospodarka łącznie z wszystkimi dobrami, łącznie z ziemią, z przemysłem, z firmami wielkimi machinami. Żeby to do nich dotarło, łącznie z tą ambasadą. I nie powinni w żaden sposób do Polski powinni wchodzić na klęczkach. Każdy, kto tu przyjeżdża, powinien klęknąć na początku. A nie pysznić się jeszcze jakieś rady nam dawać. Hańba! Wiedza czyni nas silnymi. Wiedza czyni nas mocnymi. Rządy się będą zmieniały, premierzy, prezydenci. Natomiast w nas, w narodzie, musi być ta wiedza. Musi być ta świadomość, do czego my dążymy, jaki jest ten świat. To nie jest świat Orwella, w którym Ministerstwo Prawdy polegało na tym, żeby kłamać. Ministerstwo Miłości, żeby ludzi zabijać. I żebyśmy pamiętali o tym, jaki wygląda prawdziwy, wolny świat, jak żyją normalni ludzie na całym świecie. Krótkie świadectwo. Niemcy mają swój pałac w Berlinie, tak jak nasz pałac saski. Pałac królów pruskich, który został zniszczony w czasie wojny i te ruiny komuniści wyburzyli. W latach 70. postawili na tym miejscu nad Szprewą, postawili Pałac Republiki, w którym odbywało się zgromadzenie ludowe, czyli taki enerdowski parlament. Ale Niemcy po zjednoczeniu postanowili, że trzeba odbudować Berlin takim, jakim on był. I jaki sobie wyobrażają, jakie mają marzenia. Mają prawo. Wyburzyli, słuchajcie, ten Pałac Republiki, nowoczesną bryłę, wyburzyli i na tym miejscu odbudowali Pałac Królów Pruskich. I ten pałac istnieje, jest odbudowany, jest elementem historii państwa niemieckiego. Oni mają do tego prawo. Oni taką mieli chęć. I teraz zapytajmy się, dlaczego nasz pałac saski, tu w centrum Warszawy, z taką historią, z taką tradycją, w takim miejscu do tej pory nie stoi. Zapytajmy się, zmieniają się rządy, zmieniają się różni premierzy, zmienia się parlament, a pałac saski po kilkudziesięciu latach od czasów wojny
nie stoi w Warszawie. Kiedyś nam ktoś powiedział, w Warszawie wystarczy tylko jeden pałac. Jest tylko miejsce na jeden pałac Stalina. Nie ma miejsca na żaden inny pałac. Czasy się zmieniają, a pałac Stalina stoi w środku Warszawy. Natomiast pałacu Saskiego naszego nie ma. W Polsce mamy dzięki Bogu dużo walecznych kobiet, odważnych. I taką jedną z tych kobiet jest Natalia Nitka-Płażyńska. Znacie może trochę jej historię, jak walczyła z Niemcami, z tym swoim przedsiębiorcą, jak sąd pierwszej instancji ją skazał, żeby 10 000 zapłaciła Owsiakowi i tak dalej. No a później skończyło się to dobrze. Skończyło się dobrze w Sądzie Najwyższym, który przyznaje wszystkie prawa, ale niestety ta walka była bardzo ciężka i bolesna. Więc wiersz się tytułuje Biało-czerwona wojowniczka. Nie będzie Niemiec znów pluł nam w twarz, jak znieść podłość Szwabów i sądu przekręty. Boże mój, do walki ze złem odwagę mi dasz, czy tak jak Wanda rzucić się mam w odmęty? Poczułam w sercu polskich wojowników zew. Biała tak już przepełnia duszę moją wolność. Czerwona pulsuje w żyłach przodków krew. Nie o zemstę walczę, tylko o polską godność. Zdrada, to mnie zdradził ten niby polski sąd. Jak Niemiec tak strzelił w serce zdradziecko. Tak, to zrobił, potem kazał iść precz stąd. Upokorzył i wyśmiał jak niepolskie dziecko. Za zbrodnie, za gwałty, za miliony istnień będzie polska godność i wrócą polskie racje. Daj Boże, za życia doczekać ten piękny dzień. Niemcy na kolanach płacą Polsce reparacje. Dziś za ich zdradę każą płacić 10 000. Boże, ten krzyż czy prowadzi mnie do nieba? To wojna na życie całe, nie na kilka miesięcy. Już jestem pewna. Zachowałam się jak trzeba. Jeżeli chodzi o rodzinę moją, mojej mamy w Dobrzy nad Wisłą, rodzina od wielu pokoleń patriotyczna, w momencie, kiedy weszli Niemcy, wzięli od razu wszystkich mężczyzn, których gdzieś wywieźli. Byli to właściwie sami patrioci. Byli na liście wcześniej. To jeżeli chodzi o taki drobiazg, ile to jest warte dla rodziny, właściwie trudno przeliczyć. Natomiast ile na przykład jest wart chociażby Krzysztof Baczyński? Ile Niemcy by zapłacili za Goethego, za Schillera? Ilu takich ludzi wymordowali w sposób bestialski i nie zapłacili nic za to? Trzeba byłoby policzyć, tak jak oni by liczyli, gdybyśmy my weszli na ich teren i zrobili to samo z nimi. Jak oni by wtedy liczyli reparacje w stosunku do nas. Natomiast jeszcze raz zwracam się do tych z Państwa, którzy ochraniają w tej chwili i ambasadę, i to zgromadzenie. Pamiętajcie, że wiele wskazuje na to, że możecie być później wykorzystywani przeciwko Polakom. Przeciwko waszym rodzinom, przeciwko waszym bliskim, przyjaciołom. Pamiętajcie, z kim powinniście być. Przede wszystkim z Polską. Mamy takiego bohatera, już nieżyjącego, który nazywał się Orlik. To był młody chłopak. I jak ci bandyci niemieccy napadli Warszawę w 1939 roku, to on miał iść na architekturę. Studiować, być normalnym architektem, normalnym człowiekiem, żyć dla ojczyzny, cieszyć się tym życiem. I ten człowiek musiał wsiąść do takiego małego wozu, który nazywa się tankietka, tankietka TKS. I co ciekawego, ta tankietka była uzbrojona w działko polskiej z konstrukcji kalibru 20 mm. Słuchajcie, to było najlepsze działko na całym świecie. Amerykanie, Niemcy nie mieli takiego działka. Takim małą tankietką można było wtedy rozbijać wszystkie czołgi niemieckie
począwszy od Panzer I, a kończąc na Panzer IV, bo wtedy jeszcze nie było tygrysów. W tym czasie kampanii i ten młody chłopak, słuchajcie, prawie student, rozbił pod Warszawą 13 niemieckich czołgów. O tym bohaterze Orliku, o tym bohaterze nikt praktycznie nie pamięta. Natomiast zna go młodzież na całym świecie, bo jest taka gra Tanks of Words i w tej grze jest medal Orlika. Ci, którzy grali trochę w gry i trochę mieli dostęp do komputera, to jest taka, że jeżeli takim czołgiem lekkim rozbije się co najmniej 3 czołgi ciężkie przeciwnika, w tej grze oczywiście, to dostaje się medal Orlika i ten medal Orlika istnieje na całym świecie i młodzież na całym świecie go zna. Natomiast cenzura za czasów komuny po prostu wytarła tą postać. No i o tym człowieku napisałem taki wiersz. Także wam zaraz go przeczytam. Medal Orlika. Szukam tu w Warszawie pomnika bohatera, pancernego asa Orlika Edmunda Romana. On, kiedy napadły na Polskę wojska Hitlera, Niemców przed Warszawą rzucił na kolana. Pomnika nie znalazłem, nikt Orlika nie znał. Tam na całym świecie młodzież go poznała. W grze World of Tanks jest Orlika medal. Tu w Polsce cenzura jego sławę wymazała. Cofam zegar w czas wojny, obrazy wracają. Wspomnienia września szarpią stare blizny. Na Warszawę niemieckie czołgi nacierają. W głowie dudni jedna myśl. Śmierć wrogom ojczyzny. Na cel bierze czarny krzyż z boku pancerza. Pudło. Boże, pomóż mi za moją ojczyznę. Wysłuchaj prośby prostych słów żołnierza. Druga celna salwa trafia prosto w amunicję. Wybuch. Pali się ich czołg w polskim lesie. Gęsty, lepki dym przesłonił krzyże czarne. Orlik ciało wroga na rękach swoich niesie. Spalony von Ratibor kończy życie marne. Orlik Niemcom 13 czołgów rozbił. Z nim już Bóg, honor i spoczynek wieczny. Ja słowem prostym piszę, co bohater zrobił. Nam wolna Polska, jemu krzyż waleczny. Proszę Państwa, są dokumenty na to, bo ja to czytałem i mam, że ludy germańskie pochodzą z pogranicza Europy i Azji. Zawsze parli na zachód, zawsze, ale nigdy nie puścili ich Słowianie. Czyli kto? Prawdopodobnie nasi dawni przodkowie. I co zrobili? Obeszli tutaj teren tej centralnej Europy przez Skandynawię i w ten sposób dotarli na zachód Europy. I stąd powstało państwo germańskie, czyli niemieckie. A tutaj, jeśli chodzi o tereny za Odrą do Łaby, to wszystko to są tereny, były tereny słowiańskie, a nie niemieckie. Także o tym musimy też pamiętać i znać to, bo to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, te wszystkie tragedie, jakie tutaj były dzisiaj przytoczone, to jest my musimy o tym wszystkim pamiętać. Pamiętać, mówić mało. Dzisiaj chcą nam historię, prawdziwą historię ze szkoły wyrzucić, żeby polskich dzieci nie uczyć prawdziwej historii, tylko niemiecką historię się uczyć. To jest skandal, to jest hańba. To jest w ogóle nie do pomyślenia. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli nie będziemy szanować własnej historii, to będziemy ją ciągle powtarzać. I niestety na naszych oczach dzieją się rzeczy cokolwiek niepokojące. Niedługo być może dojdzie do tego, że to my być może będziemy musieli płacić Niemcom reparacje. Oczywiście za polskie obozy. No. Tak, podprogowo i powoli zmienia się przekaz historyczny. Proszę Państwa, ja będąc na wakacjach musiałam z wycieczką z obcego kraju, napotkaną po drodze, tłumaczyć, że to nie były polskie obozy zagłady, że Polacy to naród, gdzie na naszym terytorium to my byliśmy poszkodowani, toczyła się wojna, gdzie byliśmy zaatakowani z jednej strony 1 września przez Niemców, a 17 września przez Rosję. I dla tych obcokrajowców
to było novum. Dla nich obozy zagłady były polskie. Dzisiaj, tak jak powiedział mój przedmówca, zaprasza się Niemców do pisania podręcznika historii. Jak ta historia będzie wyglądać za kilka lat, jeżeli my sami nie dołożymy starań w naszych rodzinach, wśród naszych znajomych, sami sobie przesyłając informacje, dokumenty historyczne, bo to nie chodzi o to, żeby budować propagandę, żebyśmy nie zapomnieli o naszych bohaterach, bo oni walcząc, poświęcając życie, oni myśleli o nas, ale czy my dzisiaj jesteśmy w stanie ich uszanować i pomyśleć o nich, dlaczego oni zginęli? I oni zasługują na naszą pamięć i na naszą cześć. Kłaniam się pięknie, nazywam się Janusz Andrzej Zieliński. 1 wrzesień 2024. To oznacza, że 85 lat temu barbarzyński, faszystowski system napadł na Najjaśniejszą Rzeczypospolitą. Ta zbrodnia trwała 6 lat. Pociągnęła za sobą olbrzymie ofiary. Panie ambasadorze, niech pan ma świadomość, że Warszawa to miasto bohaterskie i odbierze to, co należy się dla nas. Piszecie historię, która nie ma swoich źródeł. Przychodzę tutaj ze zdjęciem, które wykonał reporter niemiecki w czasie trwania powstania warszawskiego. Okazuje się, że przypadkowo ja jestem na tym zdjęciu jako dziecko. I do czego to prowadzi? Żeby ktoś, kto ma ambicje w tej chwili premiera, pytał się narodu, z jakiej paki należą nam się reparacje. Te reparacje to historia cywilizacji. Każdy barbarzyńca pokonany powinien je wypłacić swoim ofiarom. A my czekamy. Na co czekamy? Liczyłem na to, że dzisiaj tu będą tłumy. Jak dobrze policzyłem, jest około 20 osób. A Warszawa ile ma? Jaką ma ludność? Ile to jest warte? Musimy w tej chwili dokonać refleksji patriotycznej. Jeśli nie będzie prawdy między nami, to zginiemy.